10 zdjęć, które mogą udowodnić, że podróże w czasie istnieją. Miejsce 10. Mężczyzna z Tauret. Historia wydarzyła się rzekomo w 1954 roku na lotnisku Haneda w Tokio. Do odprawy paszportowej podszedł mężczyzna o europejskim wyglądzie. Z pozoru nie wyróżniał się niczym szczególnym. Rasy kaukaskiej, ubrany w garnitur. Mówił po francusku, znał trochę japoński. Kiedy urzędnik pytał go o cel podróży, mężczyzna bez zastanowienia odpowiada, że przyjechał w sprawach biznesowych. Do Japonii przyjeżdżał podobno służbowo, już od 5 lat. Jego paszport wyglądał autentycznie, ale pochodził z kraju o nazwie Tauret. Pracownicy lotniska byli zdziwieni, bo taki kraj nie istniał na żadnej mapie. Mężczyzna twierdził, że Tauret leży między Francją a Hiszpanią, tam gdzie my znamy Andorę. Pokazał też pieczątki w paszporcie z wielu krajów, które wyglądały prawdziwie. Nie rozumiał, dlaczego wszyscy upierają się, że Andora istnieje zamiast Tauret. Został umieszczony w hotelu pod strażą, aby wyjaśnić sprawę. Następnego dnia zniknął bez śladu, a jego dokumenty i rzeczy osobiste również przepadły. Do dziś nie ma dowodów na prawdziwość tej historii, ale legenda o człowieku z Tauret jest jedną z najsłynniejszych opowieści o podróżach w czasie lub między wymiarami. Miejsce 9. Zegarek znaleziony w grobowcu. W 2008 roku archeolodzy badali grobowiec dynastii Ming w pobliżu Shaanxi w Chinach. Grobowiec datowano na XVI wiek, czyli 400 lat temu. Podczas prac odkryto mały przedmiot, przypominający zegarek na pierścionku. Zegarek miał maleńką tarczę i wskazówki oraz napis Swiss. Znalezisko wywołało sensację w internecie i mediach tabloidowych. Szwajcarskie zegarki były tak oznaczane dopiero pod koniec XIX wieku, a pierwszy zegarek na rękę został stworzony w 1812 roku przez Breguet, szwajcarskiego producenta. Niektórzy sugerowali, że to dowód na podróże w czasie lub obecność kogoś z przyszłości. Brak jest oficjalnych badań archeologicznych potwierdzających autentyczność znaleziska. Historia krąży głównie w internecie i na forach, a nie w naukowych publikacjach. Możliwe wyjaśnienia to fałszywka, podrzucony nowoczesny przedmiot lub mistyfikacja. Mimo wątpliwości opowieść o zegarku wciąż fascynuje i jest jednym z najczęściej przywoływanych dowodów na podróże w czasie. Miejsce 8. Obrazy ludzi z iPhone'ami. W internecie krąży wiele zdjęć i obrazów, na których postacie wyglądają, jakby trzymały iPhone'a. Najsłynniejszy przykład to obraz Ferdynanda Georga Waldmüllera z 1860 roku, gdzie dziewczyna trzyma mały przedmiot w dłoni. Przedmiot wygląda jak współczesny smartfon, choć w rzeczywistości to najprawdopodobniej książka, portfel lub modlitewnik. Internauci zaczęli spekulować, że to dowód na podróże w czasie. Zjawisko nazwano czasem anachronizmem wizualnym. Coś wygląda na nowoczesne, choć jest historyczne. Inny obraz przedstawia Indianina trzymającego prostokątny przedmiot, który z perspektywy współczesnego widza przypomina smartfon. Fresk został namalowany przez włoskiego artystę Umberto Romano w 1937 roku. Dzieło nosi tytuł Mr. Pynchon and the Settling of Springfield i znajduje się w budynku stanowym w Massachusetts. Przedstawia spotkanie założyciela Springfield, Williama Pynchona, z rdzennymi Amerykanami w XVII wieku. Z powodu kształtu przedmiotu i gestu postaci, niektórzy internauci sugerują, że Indianin korzysta z telefonu komórkowego. To wywołało spekulacje o podróżach w czasie lub o tym, że ktoś z przyszłości zostawił urządzenie w przeszłości. Historycy sztuki podkreślają, że przedmiot w dłoni Indianina to najprawdopodobniej zwój papieru lub narzędzie codziennego użytku. Niektóre rzeźby i miniatury także sprawiają wrażenie, że postacie trzymają tablety lub smartfony. Podobne przypadki pojawiają się w starych filmach i fotografiach. Kobiety z czymś przy uchu wyglądają, jakby rozmawiały przez telefon. To często efekt perspektywy, przypadkowego ułożenia dłoni i przedmiotów w rękach postaci. Historycy sztuki podkreślają, że wiele z tych iPhone'ów to zwykłe książki, portfele, lusterka lub instrumenty muzyczne, czyli przedmioty codziennego użytku.
użytku. Mimo to takie obrazy stały się teoriami o podróżach w czasie. Miejsce 7. Greta Thunberg. Od 2019 roku w sieci krąży zdjęcie Grety Thunberg obok grupy dzieci pracujących w Kanadzie z 1898 roku. Jedna z dziewczynek na zdjęciu wygląda niemal identycznie jak współczesna Greta. Internauci zaczęli żartować, że Greta była aktywistką klimatyczną już 120 lat temu. Zdjęcie należy aktualnie do zbiorów Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Jej autorem był Erik A. Hegg. I tutaj mamy kolejny ciekawy zbieg okoliczności. Hegg urodził się w Szwecji i przez wiele lat zajmował się dokumentowaniem szwedzkich rodzin żyjących na terenach Kanady, takich jak właśnie ta na fotografii. Niewykluczone więc, że dzieci przedstawiane na fotografii również mają szwedzkie korzenie. To zdjęcie stało się popularnym memem w mediach społecznościowych. Niektórzy sugerują w żartach, że jest podróżniczką w czasie, która przyszła ostrzec świat przed zmianami klimatu. Podobieństwo jest wynikiem przypadkowego sobowtóra. Nie ma dowodów, że to ta sama osoba. Fotografia natomiast jest prawdziwa i przedstawia dzieci w trudnych warunkach pracy w fabrykach lub kopalniach. Internetowe komentarze często łączą to zdjęcie z innymi teoriami o podróżach w czasie. To przykład, jak ludzki mózg szuka znajomych twarzy w historycznych zdjęciach. Historia Grety i jej sobowtóra z 1898 roku jest bardziej ciekawostką kulturową niż dowodem naukowym na podróże w czasie. Miejsce 6. Putin z 1920 roku. Na odkrytych starych zdjęciach widać prezydenta Rosji w różnych mundurach wojskowych. Najstarsza z fotografii pochodzi sprzed niemal 100 lat. Pierwsze zdjęcie pochodzi z około 1920 roku i przedstawia żołnierza Armii Czerwonej, podobnego do Putina. Drugie zdjęcie pochodzi z 1941 roku i ukazuje czołgistę o niemal identycznych rysach twarzy. Trzecie to już współczesna fotografia Władimira Putina z 2015 roku. Zestawione razem wyglądają tak, jakby przedstawiały tę samą osobę w różnych epokach. To wywołało teorie spiskowe, że Putin może być nieśmiertelny. Niektórzy sugerowali, że jest podróżnikiem w czasie, który zawsze pojawia się w kluczowych momentach historii Rosji. Inni twierdzili, że Putin wygląda jak ktoś, kto starzeje się bardzo powoli. W 2015 roku mem o wiecznym Putinie stał się bardzo popularny w mediach społecznościowych. W rzeczywistości podobieństwa na starych zdjęciach to raczej kwestia bardzo podobnych ludzi do Putina. Mimo to ta historia do dziś krąży jako jedna z najsłynniejszych fotograficznych zagadek związanych z podróżami w czasie. Miejsce 5. Smartfon w filmie z 1928 roku. W filmie The Circus z 1928 roku w reżyserii Charlie'ego Chaplina w scenie w tle widoczna jest kobieta trzymająca przy uchu przedmiot przypominający telefon komórkowy. Kobieta w filmie to Charlotte Mel, aktorka występująca w epizodzie. Przedmiot wygląda jak nowoczesny smartfon lub telefon komórkowy z ekranem dotykowym. Internauci często spekulują, że to dowód na podróże w czasie lub urządzenie z przyszłości. W rzeczywistości telefon komórkowy w 1928 roku nie istniał. Przedmiot był prawdopodobnie przenośnym aparatem słuchowym, małym radioodbiornikiem lub elementem scenografii. Zjawisko to jest przykładem anachronizmu wizualnego, kiedy współczesne skojarzenia wpływają na odbiór historycznych obrazów. Warto dodać, że w 1928 roku powstała firma Galvin Manufacturing Company, która nazywa się dzisiaj Motorola. Dodatkowo Charlotte Mel nie jest postacią historyczną. Nie istnieją żadne wiarygodne źródła potwierdzające jej istnienie poza fabułą filmu. Nie można znaleźć żadnych informacji o tej kobiecie. Czy może celowo weszła w kadr, żeby się ujawnić?
Czy może był to zbieg okoliczności i ujawniła się przypadkowo? Kadry z filmu były szeroko rozpowszechniane w internecie i stały się inspiracją do teorii spiskowych. Historycy kina zwracają uwagę, że perspektywa, kąty kamery i układ dłoni sprawiają, że przedmiot wygląda bardzo nowocześnie. Film Charlie'ego Chaplina jest klasykiem kina niemego i pokazuje codzienne życie w latach 20. XX wieku. Historia telefonu komórkowego w 1928 roku pokazuje, że ludzie łatwo interpretują starą scenografię jako dowód na podróże w czasie lub zaawansowaną technologię. Miejsce czwarte: Andrew Carlson. Andrew Carlson to rzekomy podróżnik w czasie, który w 2003 roku został zatrzymany przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych (SEC). Carlson zaczął inwestować mając jedynie $800 i w krótkim czasie zarobił 350 milionów. Tak ogromne zyski wzbudziły podejrzenia władz i doprowadziły do jego aresztowania. Rzekomo wyznał, że pochodzi z przyszłości i przewidywał wszystkie przyszłe wydarzenia rynkowe. Miał zostać zwolniony po tym, jak ostrzegł władze o nadchodzących katastrofach i atakach. Zaoferował śledczym ujawnienie takich informacji, jak miejsce pobytu Osamy Bin Ladena i lekarstwo na AIDS w zamian za pozwolenie na powrót do swojej czasoprzestrzeni, jednak odmówił ujawnienia śledczym motywu swojego działania. Co intrygujące, zaobserwowano go na zdjęciu z 1941 roku. Jego historia była publikowana głównie w tabloidalnych artykułach i portalach sensacyjnych. Nie ma żadnych dowodów na istnienie Andrew Carlsona, ani na prawdziwość jego historii. Póki co jest traktowana jako przykład miejskiej legendy o podróżnikach w czasie. Historia Carlsona często zestawia się z podobnymi opowieściami, na przykład historią Rudolfa Fentza, mężczyźnie, który zniknął w 1876 roku i pojawił się nagle 75 lat później, w 1950 roku, na Times Square w Nowym Jorku, jakby przeniósł się w czasie. Miejsce trzecie: podróżnik w czasie podczas walki Mike'a Tysona. Podczas jednej z walk Mike'a Tysona z Peterem McNeelyem w 1995 roku na nagraniach wideo niektórzy twierdzą, że widać osobę trzymającą coś przypominającego współczesny smartfon. Według teorii spiskowych ta postać miała być podróżnikiem w czasie, który chciał nagrać wydarzenie. Internauci zauważyli, że urządzenie w ręku mężczyzny wyglądało nowocześnie, co rzekomo nie pasowało do tamtych lat. Pierwszy smartfon z aparatem fotograficznym trafił na rynek w 2000 roku. Eksperci od wideo sugerują, że to mogła być zwykła kamera lub aparat z tamtych lat, choć niektórzy twierdzą, że to Casio QV10 lub Logitech Photoman. Umiejscowienie obiektywu i lampy błyskowej po prostu do siebie nie pasuje. Nikt nie potrafi wyjaśnić, co to za aparat. QV100 nie ma srebrnego elementu po prawej stronie, a ten aparat najwyraźniej nie ma czarnej linii pod obiektywem. Historia pokazuje fascynację ludzi możliwością podróży w czasie. Teoria o podróżniku w czasie na walce Tysona nie została obalona ani potwierdzona. Nagranie nadal krąży w sieci, tworząc najbardziej zagadkową teorię o podróżach w czasie. Miejsce drugie: John Titor. John Titor był rzekomym podróżnikiem w czasie, który pojawił się na forach internetowych w latach 2000 do 2001. Twierdził, że pochodzi z roku 2036, rzekomo urodzony w 1998 roku i jako 38-latek został wysłany w misję do 1975 roku. Jego zadaniem miało być odzyskanie komputera IBM 5100, który mógł emulować stare systemy komputerowe.
Titor twierdził, że zatrzymał się w 2000 roku po drodze do swojej misji. Przewidywał m.in. wojnę domową w Stanach Zjednoczonych Ameryki i późniejszą III wojnę światową w 2015 roku, choć jego prognozy się nie spełniły. Przedstawiał świat w przyszłości. W 2036 roku świat w dużej mierze jest zmilitaryzowany, a religie odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczeństw. Jako ważne wydarzenie Titor uważa powrót do oryginalnej wersji dekalogu. Opisywał również szczegóły technologiczne i fizyczne działania swojej maszyny czasu, General Electric Time Displacement Unit. Jego wpisy były bardzo techniczne i zawierały rysunki oraz schematy maszyny czasu. 24 marca 2001 roku Titor ogłosił, że wraca do swoich czasów. Po tym czasie nie pojawiła już się żadna wiadomość od niego. Jak do tej pory nie udało się ustalić, kim była faktycznie osoba przedstawiająca się jako John Titor. Wielu ludzi traktowało go poważnie, tworząc analizy i dyskusje na temat jego przepowiedni. W rzeczywistości prawdopodobnie był mistyfikacją lub internetowym eksperymentem z wiralowym charakterem. John Titor pozostaje ikoną kultury internetowej i jednym z najbardziej znanych przypadków historii o podróżnikach w czasie. Miejsce pierwsze. Hipster z lat 40. Zdjęcie zostało zrobione w 1941 roku podczas otwarcia mostu South Fork Bridge w małej miejscowości Gold Bridge w Kanadzie. W tłumie widać mężczyznę, który wyróżnia się na tle reszty ludzi. Nosi okulary przeciwsłoneczne, które wyglądają bardzo nowocześnie. Ma na sobie bluzę z nadrukiem, przypominającą współczesny t-shirt z logo. W rękach trzyma aparat fotograficzny o nietypowym kształcie. Reszta osób na zdjęciu jest ubrana w stroje typowe dla lat 40. Garnitury, kapelusze, sukienki. Kontrast między nim a resztą sprawił, że internauci nazwali go Time Traveling Hipster. Wielu uważa to za dowód na podróże w czasie. Historycy wyjaśniają jednak, że elementy jego ubioru istniały już w latach 40. Mimo to zdjęcie wciąż budzi emocje i pozostaje jedną z najsłynniejszych tajemniczych fotografii XX wieku. Co intrygujące, na tym samym zdjęciu zaobserwowano także innego podróżnika w czasie, Andrew Carlsona. Świadczy to o tym, że mężczyźni mogli mieć ze sobą kontakt i rzeczywiście przenosić się w czasie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.